Witam w kolejnym odcinku. Łukasz Śladewski, Teresa Kurek i Konrad Wojdan. Konrad Wojdan. Jest z nami Tereska. Cześć Tereska. Cześć. Cześć. Bardzo miło Cię widać. Od razu widać, gdzie studiowałaś. No Tak niestety, jest. Szacunek barwa dla zawsze barw na jest. piersi. Tak. Tak, super. Dzisiaj... Teresa jest data scientist w naszym zespole, to tylko przedstawmy. Tak, wspólnie. jestem analityczką danych. Studiowałam na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Inżyniera, magistra i nawet doktora się udało tam 3 ukończyć. doktorów w naszej firmie. Tak, wszyscy musimy być zdrowi w takim razie. Tak. Nie ma, żadna choroba się nas nie, w takim składzie nie No czeka. i na pewno Tereska ma też duży background technologiczny. Nie tylko sama analiza danych, ale również doskonale rozumiesz, co pod tymi danymi siedzi. Tak. No lubię usiąść tam, tabelki przeglądać, wykresy rysować, jakieś tam modele prognostyczne sobie poklepać. I wiesz, co z czego wynika. Super. Tak. No i dzisiaj jesteśmy w trochę szerszym gronie niż zazwyczaj, dlatego że chcemy Wam opowiedzieć o tym, jak algorytmy sztucznej inteligencji integrują się z warstwą sterowania. Dlatego, że gęsto my nie tylko czytamy dane z warstwy automatyki o pracy urządzeń, ich statusach, przepływach, temperaturach, etc., czyli wszystko to, co sobie mierzymy na obiekcie, wchodzi do warstwy automatyki, a my to sobie czytamy, tylko bywają projekty, w których obliczone przez sztuczną inteligencję decyzje są autonomicznie wdrażane w życie poprzez wysyłanie informacji do systemu sterowania. Dodam, że są właśnie 2 typy projektów i często klienci pytają się, czy nasze systemy działają w trybie pętli zamkniętej, czyli zintegrowane z systemem sterowania, wprowadzają swoje rekomendacje automatycznie do systemu sterowania, czy w trybie doradczym, advisory mode, czyli tylko wyświetlają pewne rekomendacje operatorom, a to operator procesu jest odpowiedzialny za wprowadzenie tych rekomendacji. Warto dodać, że każdy proces jest nadzorowany przez człowieka. Jest bardzo mało procesów, które są w pełni automatyczne i nie są nadzorowane przez człowieka. Procesy w takich dużych elektrowniach, elektrociepłowniach, Zakładach przemysłowych, rafinerach, cementowniach. są nadzorowane przez operatorów procesu i operator procesu widzi przed sobą ekran, na którym wyświetlane są najistotniejsze, najważniejsze parametry tego procesu, jak również ma ekran, w którym może podejmować swoje decyzje, analizować ten proces i podejmować decyzje. W przypadku spalania w kotłach podejmować decyzje o ilości powietrza do spalania, o ilości nadmiaru powietrza, o dystrybucji powietrza do spalania. W przypadku budynków co Tak, mamy? w przypadku budynków, a budynki działają bardziej autonomicznie, tam raczej technicy, jak już coś zaglądają, to patrzą, czy wszystko działa dobrze. Podobnie jak w fabrykach, tak, w których jest proces dyskretny. Tam raczej patrzymy, czy działa dobrze, jak nie działa dobrze, to linia stop i coś tam naprawiamy. Natomiast w takich dużych zakładach przemysłowych faktycznie ten operator, ja to lubię mówić, że on tańczy z procesem, nieszczęście, to są to jest taniec towarzyski. Z jednej strony jest proces technologiczny, z drugiej operator i muszą złapać wspólny rytm i cały czas coś jest do roboty. A to temperatura jest za nisko, a to ciśnienie jest za wysoko, a tu mamy alarm nie wiem, na prądzie czy na przepływie i no, cały czas trzeba dostrajać działanie tego procesu poprzez grafiki operatorskie w systemie w rozproszonym systemie sterowania, za pomocą których może właśnie powiedzieć, a daj mi więcej powietrza tu, a nie wiem, wrzuć większe chłodzenie na tą część procesu. I w zasadzie to są decyzje, które też podejmuje sztuczna inteligencja. I tutaj dochodzi właśnie wdrażając algorytmy optymalizacji, wdrażając algorytmy sztucznej inteligencji, troszkę tworzymy takich wirtualnych operatorów, może lepiej powiedzieć pomocników operatorów, którzy ci wirtualni pomocnicy w typowych warunkach funkcjonowania obiektu są w stanie wycisnąć, zredukować koszty, wycisnąć sprawność, zredukować emisję, poprawić o te kilkanaście procent efektywność procesu technologicznego. Kiedyś usłyszałem od jednego mojego kolegi w jednej z elektrociepłowni taką opinię, że dzięki zastosowaniu optymalizacji spalania na wszystkich kotłach i ustawieniu priorytetów w tej optymalizacji spalania na tych kotłach,
mamy pewność, że te kotły pracują według jasno zdefiniowanych kryteriów. Nie jest to zależne od po prostu operatora, który aktualnie się zajmuje danym kotłem. Więc posiadając takie systemy z ujednoliconą politykę prowadzenia, sterowania takimi kotłami, możemy właśnie uzyskać taką jednolitą drogę prowadzenia tego kotła. Tak jest. To może jeszcze zanim tylko zaczniemy opowiadać o tej integracji, to powiedzmy sobie, czym jest ten system sterowania. To jest taki mózg zakładu przemysłowego. To system sterowania ma informacje o pomiarach i to system sterowania wpływa na pracę urządzeń. Tak? Jeżeli mamy na przykład za wysokie, widzimy, system sterowania ma algorytm i widzi, że ciśnienie w danym miejscu, nie wiem, w rurze jest za wysokie, a zaraz tam gdzieś jest zawór, to wie, że żeby obniżyć to ciśnienie, trzeba otworzyć zawór. I albo to są takie prościutkie algorytmy, jak teraz powiedziałem, ciśnienie za wysokie, otwórz zawór, albo bardziej zaawansowane i z takimi najczęściej mamy do czynienia, tak zwane zamknięte pętle regulacji oparte na regulatorach PID, kiedy algorytm regulacji, jako zamknięta pętla, stara się dobrać, jakie otwarcie tego zaworu spowoduje otrzymanie tego pożądanego ciśnienia. A o pożądanym ciśnieniu decyduje operator albo wyższe warstwy wymóg w sterowania. procesie technologicznym. Wymóg w procesie, dokładnie. No więc... Jest to najczęściej w elektrowniach czy w elektrociepłowniach mamy rozproszony system sterowania, DCS, Distributed Control System, i to w nim mamy wszystkie te logiki zaszyte. Często są to logiki automatycznego rozruchu, gdzie mamy poszczególne kroki od kroku 0 do uruchomienia takiej jednostki, jak również prowadzenie takiej jednostki. Prowadzenie takiej jednostki bez układu sterowania, bez układów regulacji ręcznie. W latach tam 20., 30. tak było, Było ale to to trzeba możliwe. było iść do zaworu, przekręcić go, Tak. odczytać Wtedy ciśnienie. rozruch Na trwał przykład. cały dzień, a nie 3 No, godziny. to była tak. zabawa. Teraz- No i tych pomiarów było o wiele mniej. Tak. Pomiarów było mniej, poziom był jakiś skomplikowania alarm, to procesu dzwoneczek dzwonił. był Faktycznie. o wiele mniejszy. Tak, Natomiast teraz bardzo dużą część pracy wykonują systemy cyfrowego sterowania, ale również operatorzy są potrzebni do nadzoru tego procesu, działania w sytuacjach zbliżonych do awaryjnych, jak również decydując na podstawie swojego doświadczenia i swojej wiedzy, decydując o zmiennych sterowania, tak aby doprowadzić ten proces do optymalnego punktu. No dobrze, to słuchajcie, to teraz myślę, że warto powiedzieć, jak właśnie algorytmy sztucznej inteligencji z tą warstwą automatyki się integrują. Może zróbmy tak, że się podzielmy rolami. Kto chce być systemem sterowania? Ja. To ja będę, dobra. Dobra. To zdecydowaliśmy wspólnie, że ja będę systemem sterowania. Tereska? Ja będę operatorką. Dobrze, no to ja będę sztuczną inteligencją. No właśnie, czyli życie wygląda sobie tak, że my sobie z Teresą działamy już od 20 lat, czytamy od lat 70. Czym my się zajmujemy? Czym się zajmujemy? Jakie- Możemy, o dobra, to normalnie się byśmy zajmowali pewnie jakimś tam elektrownią, magazynem gazu czy coś, ale teraz dla potrzeb tego filmu uprośmy sobie ten nasz obiekt i załóżmy, że zajmujemy się, że nie wiem, chcemy optymalizować energetycznie budynek, tak? I powiedzmy, możemy to osiągnąć poprzez próbę obniżenia kosztów pracy agregatów chłodniczych na dachu, a to możemy osiągnąć odpowiednio podwyższając set point, czyli wartość zadaną, czy żądaną wartość temperatury wody lodowej, która nam z tych agregatów chłodniczych wchodzi na budynek. Natomiast teraz znamy się tyle, ale wiem, że jesteś dobrym operatorem, wzorowym operatorem i prawdopodobnie głównie chcesz zapewnić bezpieczeństwo dostawy chłodu Tak. w budynku. Zależy mi, żeby wszyscy, którzy przyjdą do pracy tutaj sobie pracować, mieli taką temperaturę, żeby im się miło pracowało, czyli mam różne wymagania. W jednym pokoju będzie siedziała pani Kasia, która lubi ciepło i ona nawet jak mamy
ciepłe dni, to chcę mieć te 25 stopni, a obok usiądzie Konrad i powie, że hola hola, on dobrze pracuje tylko przy 20 stopniach. Tak? I jeszcze Czyli- otwartym oknie. I jeszcze otworzy mi okno, więc ja jako dobra operatorka będę tą temperaturę jednak trochę zaniżała, żeby to ciepło też i dla Konrada, i dla wszystkich innych osób było odpowiednie. Mhm. To jaką chcesz, żebym utrzymywał temperaturę jako system sterowania? To poproszę nisko 7 stopni. Ale nie temperatury wody lodowej. Wody lodowej. Tak? Okej. Tak? Myślimy, że takie są? W sumie teraz się zastanawiam, jakie są te Między temperatury 8 a 12. na zasilaniu. Rzeczywiście, na powrocie Tak. mamy wyższe, już tam 16-18. Tak. Dobrze. Czyli 7 stopni. Przyjmuję. Tak? A Przyjmuję. kiedy ja wchodzę w... Czy w ogóle nie ma, nikt Cię nie Na razie zamówi. nie ma, bo jesteśmy bogatą firmą. Boimy się sztucznej inteligencji, zabierze pracę Teresie w ogóle. Ja już właśnie zacząłem myśleć. Nie, do ciąży, nie chcemy, ale to za Dobrze. chwilkę. Na razie sobie tutaj działamy i rzeczywiście ja oddziałuję na układ chłodzenia, tak aby te 7 stopni Tak. Ja sobie po zapewnić. południu wyszłam, zapomniałam, że ustawiłam taką niską temperaturę, także chłodzisz także nocą, kiedy nikogo nie ma. Taka Tak jestem jest. dobra operatorka. Tak jest, chłodzę cały czas. Oddziałując co? Na zawory, tak? Czy w sumie na agregaty? Chyba na zawory, Na nie? zawory. Tak, tak, dobra. No i teraz ktoś zamówił w budynku system sztucznej inteligencji. No i przynieśli Łukasza pod pachą, posadzili na serwerze obok nas. Tak, będę na Ciebie podejrzliwie patrzeć. tak. Bo Co na ty, razie Łukaszu, będziesz chcesz w systemie tutaj- wsparcia. Chcesz tak, tutaj bo- zrobić w tak dobrze funkcjonującym budynku? Nikt nie narzeka. Fakt, że rachunki płacimy wysokie, ale to Ale bogatemu Klienci zabroni. to pokryją. Tak, Tak. 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 Co ty tu w ogóle robisz? No właśnie, chodzi o to, że to co też Tereska powiedziała. Jest dobrze, to po co zrobić coś lepiej? Ja tu jestem Nikt nie i dzwoni, jestem nie na ma posterunku, nikt nie dzwoni, nie ma uwag. No właśnie chodzi o to, żeby dostrzec pewne obszary pracy takiej instalacji, których może operator nie dostrzega. Operator ma setki, tysiące różnych parametrów procesu, które musi monitorować, a ta sztuczna inteligencja, która przychodzi, pilnuje 2, 3, 5, które są istotne w danym obszarze, a operator może się skupić na tych pozostałych. Więc ja przychodzę, od razu nauczony danymi, które zostały przekazane, znam te charakterystyki. Inżynierowie tego procesu zdefiniowali, przekazali mi wiedzę, co to znaczy poprawny komfort cieplny. I powiedzieli mi, jakie mam zmienne decyzyjne, jakimi danymi mogę manipulować, tak aby utrzymując komfort cieplny, spowodować, że ten komfort cieplny będzie utrzymany przy najniższych kosztach, czyli przy najwyższej temperaturze wody lodowej, co będzie powodowało najmniejsze zużycie energii elektrycznej w agregatach. No i teraz, jestem, przynieśli mi w pudełku, który się nazywa serwer. No i co teraz ze mną zrobicie? Podłączycie mnie Tak, sieciowo po do pierwsze, systemu sterowania pewnie. dokładnie. Tam taką, jak ameba, taką wypustkę wypuszczę, mówię, zobacz, tutaj Tu są możemy ze sobą temperatury. rozmawiać. Tutaj są temperatury wody lodowej. Tu jest set point żądana od operatora. Tutaj zobacz, jakie temperatury chcemy mieć w różnych pokojach. Tak, W takie tych są pokojach otwarcia mamy belek chłodniczych. 200. Wszystko dajemy Ci, wszystkie te informacje, które są Tobie potrzebne, żeby oszacować ten komfort cieplny w oparciu o charakterystyki user. Dajecie mi, to znaczy zdefiniowaliście pewne punkty analogowe, procesowe, które ja odczytuję od Konrada Tak. na zapytania moje. Konrad odpowiada mi tymi wartościami i ja wiem, jakie są te temperatury. Ktoś z inżynierów zdefiniował mi, co to znaczy poprawny, dobry komfort cieplny i już teraz analizując te dane, analizując moje zmienne decyzyjne, ja już chciałbym zacząć działać, ponieważ widzę przestrzeń do tego, żeby poprawić ten efekt ekonomiczny, ale Tak. nie mogę. Tak. Dlaczego? Ja Ci jeszcze daję driver, albo stawiamy sobie obok nas serwer OPC, za pomocą którego, czyli takiego Protokół komunikacyjny. który tłumaczy, co do mnie mówisz, ja Tak. dzięki temu to rozumiem. No i rzeczywiście, Łukasz pewnie będzie chciał ustawiać wyższą temperaturę tej wody lodowej. Tereska Ale z ustawiła... drugiej strony Teresa chce niższą, bo Ja zależy jej na jednak nie jestem bezpieczeństwie. pewna. Tak. Tereska I teraz- chce 7, może 8, albo czasami ustawi 7, czasami 8, może czasami 9, a ja jakbym ustawił 7,85,
no to już bym troszeczkę urwał. Tak. Tereska by była zadowolona, ja byłbym zadowolony, komfort cieplny byłby utrzymany, a temperatura podniesiona o 0,85 stopnia już wpływałaby na osiąganie konkretnych efektów korzyści. Tak, czyli zobaczcie, czyli mamy dwa żądania sprzeczne, tak? I teraz musi istnieć mechanizm przystający wajchę, kto tutaj steruje. I za ten mechanizm, za to przesterowanie odpowiada Ja. Teresa. Tak Ja jest. jestem tą osobą decydującą, czyli faktycznie rozmawialiśmy, tutaj sprawdzałam jak działają, jak tutaj Łukasz ustawia te temperatury i myślę sobie, no może faktycznie coś jest na rzeczy, może jak podwyższę te 8 do 7,85 to jednak będę miała i wszyscy będą zadowoleni, a jednak trochę zmniejszymy te rachunki, może jakąś premię dostanę dzięki temu, kto wie. Więc tutaj jest moja decyzja, tak? Czyli ja na swojej grafice mam tak jakby 2 guziczki i mogę sobie zdecydować, czy teraz set point tej wody lodowej, temperatury wody lodowej jest definiowany moją własną decyzją, jakimś to moim pomysłem, czy jednak ze strony sztucznej inteligencji, tak? Czyli ja przełączam. I teraz, jeżeli przełączę na moment, w którym to sztuczna inteligencja definiuje ten set point, czyli wpływa na proces i teraz ta temperatura się podwyższy i zobaczę, że faktycznie jest ok, no to będzie przyjmowany ten set point ze strony sztucznej inteligencji. Może się natomiast zdarzyć tak, że nastąpi jakaś nietypowa sytuacja i przykładowo nagle nastąpią warunki, że padnie mi jakieś urządzenie i ja potrzebuję teraz zadziałać ze własnego doświadczenia, ponieważ tutaj wiem, że ja lepiej poprowadzę ten proces, więc to, co mogę zrobić, to znowu przełączyć i wziąć ten tak zwane na rękę, czyli ja teraz prowadzę swoimi decyzjami. Tak, to jest ważne, żeby to może jeszcze dopowiedzieć, bo faktycznie Teresa, masz rację, o tym nie powiedzieliśmy. Znaczy Teresa prowadząc proces może stacyjki operatorskie wybranych urządzeń przestawiać z trybu automatycznego na ręczny. W trybie automatycznym Teresa To jako ja operator zadaje, co chce uzyskać. I tym teraz może urządzeniem. jeszcze No, powiedzmy, co na w tym przykład czasie robi temperaturę. sztuczna tak, inteligencja. to jeszcze tylko wyjaśnię ten automanual, nie? Czyli chcesz uzyskać tą wymaganą temperaturę, to mówisz w trybie automatycznym, zadaje temperaturę 7 stopni. Tak. Ale w trybie ręcznym, i ja wtedy oddziałuję. Jeżeli jestem podłączony do sieci chłodniczej, otwieram zawory, więcej zimnej wody biorę z sieci. Jeżeli tam Obciążam są bardziej agregaty, agregaty. tak, na dachu to obciążam agregaty. Ale z drugiej strony Teresa może powiedzieć, słabo działa ten układ regulacji. Oczywiście się obrażę, ale no co, nie Za poprawię się, bo wolny, jestem za tak szybki, zaprogramowany. za bardzo nerwowy, za bardzo ospały. Albo rzeczywiście są z czymś Potrzebuję problemy szybszą jakieś. reakcję, bo tak. coś się zadziało, tak? To może mi powiedzieć, dobra, drogi układzie regulacji, biorę Cię na Odpocznij rękę, sobie. jeśli chodzi o samo chłodzenie i teraz Teresa sama przesteruje chillery, tak agregaty, albo sama otworzy te zawory ciągnące chłodną wodę. Tak zwane z urządzenia systemu. wykonawcze. Tak, chłodzącego i ja się tylko przyglądam i śledzę to, co robi Teresa, żeby jak mnie przełączy znowu w tryb automatyczny, to zacząć z tego miejsca, Czyli gdzie Teresa kryzys skończyła. zażegnany. Chciałabym już jednak pójść, zająć się innymi sprawami i oddać władzę nad układem sterowania, czyli ustawić tylko ten set point. I tutaj mówię, że wracamy do trybu automatycznego i Tak. żeby nie nastąpił taki skok, bo Konrad może zapamiętać, że ostatnia nastawa była wysoka, ja tam zadziałałam i jednak skończyłam na niskich temperaturach, więc żeby nie nastąpił taki znaczący skok w procesie, co jest dla nas często niebezpieczną sytuacją, to Konrad śledzi moje poczynania, tak? Czyli tak stoi za moimi plecami i widzi. Zapisać. A Teresa Teraz tyle podwyższyła było, a teraz tyle. To tyle. ja też podwyższę i zapamiętam, nie? Żeby, I to samo robi sztuczna inteligencja też. tak, czyli Łukasz zanim w ogóle zacznie pracować, on musi śledzić poczynania Nauczyć się śledzić. Tak. Ostatni operatora. set point Tereski Tak, to czy- był czy- 7 stopni i ja zaczynam Wszyscy o tym swoje pamiętamy. decyzje od tych 7 stopni. Tak jest. Często też definiujemy, o ile możemy przechodzić krok dalej, czyli jeżeli chcemy podwyższyć, tak, no bo tutaj Łukasz wyliczył, że potrzebujemy te 7,85, to też Podzielić nie od to razu, na- nie na start, tak. żeby tak Bo gdyby na przykład wystartować. policzył, że trzeba 70 stopni i się pomylił, to nas zabezpieczy przed tym, To że... Konrad by że- uderzył wszystkie zawory tak. na maksa albo na minimum Tak. i Tutaj doszłoby Tutaj do dużo jest takich dużego... zabezpieczeń pozwalających nam na takie stabilne prowadzenie procesu, a jednocześnie właśnie dążenia do tego Tak. optimum. Czyli zobaczcie, oprócz tych 2 trybów pracy, automatyczny i ręczny, wchodzi nam 3. typ pracy, my to nazywamy supervisory, tak, czyli tam czy sztuczna inteligencja, czy optymalizator, taki 3. typ pracy, który mówi, że w tym momencie za ten kawałek procesu, za to jedno urządzenie, za tę jedną pętlę regulacji, za ten parametr odpowiada sztuczna inteligencja łamany na optymalizator. I teraz tak,
Teresa już właśnie mówiła, że jest guziczek, który mówi, dobra, czy optymalizator działa, czy nie. Ten guziczek, ty go wciskasz, więc ja go czytam, aha, Teresa zgodziła się, żeby zadziałała sztuczna inteligencja, więc jak widzę Teraz- Twoje żądanie i sztucznej inteligencji i Łukasza, to przyjmę to Łukasza, to 7,85. Co więcej, możesz Teresa nie tylko zgodzić się, żeby sztuczna inteligencja działała, ale możesz powiedzieć, które elementy może kontrolować. Tak, czyli jeżeli mamy wiele urządzeń wykonawczych, tak, czyli przykładowo w takich budynkach możemy mieć wiele wentylatorów, które tłoczą nam to powietrze chłodne do różnych obszarów budynku, to ja mogę powiedzieć, że ta część budynku, ta część wentylatorów będzie sterowana przez sztuczną inteligencję. I teraz Łukasz się będzie tym zajmował, a ja bym chciała się skupić na tej części, tak? Czyli zrzucam z siebie to, że muszę się zajmować wszystkimi urządzeniami na raz. I teraz tu wiem, że będzie dobrze poprowadzony proces, bo już mam zaufanie do tej sztucznej inteligencji. W trybie doradczym widziałam, że te decyzje są faktycznie sensowne i dobre, więc mogę część tak jakby swoich obowiązków zrzucić na sztuczną inteligencję, a zająć się na przykład 3, po to, żeby przykładowo przyszłościowo też wypracować jakieś tam swoje doświadczenie, które potem przełożymy też na sztuczną inteligencję. Tak. No i to jest, czyli jest ta zgoda na całość lub wybrane elementy, ale żebym jeszcze ja Tobie, Teresa, pozwolił jako układ sterowania wyrazić tą zgodę, ja muszę mieć pewność, że Łukasz nie zasnął, Żyje. nie odłączył się, nie pojechał na wakacje. Heartbeat, Jest wymiana komunikacja, informacji. że cały czas sobie rozmawiamy, tak? Czyli po pierwsze, Łukasz wysyła mi taki Puls życia. puls życia, sygnał, który się zmienia. I ja mam mechanizm w sobie, mam algorytm zaimplementowany w systemie sterowania, który sprawdza, czy faktycznie ten puls się zmienia i to zmienia się w taki sposób, W jaki jaki ty jest się typowy, spodziewasz. tak, jaki sobie Na ustaliliśmy, jaki się że, umówiliście. że on reprezentuje I normalny jednocześnie tryb pracy. wyświetlasz ten status mojego życia Też Teresce. ja na to patrzę, tak. bo w momencie, w którym chcę przyłączyć na właśnie sterowanie sztuczną inteligencję, to też muszę widzieć, że jest komunikacja, tak? Czyli dostaję tą informację, że komunikacja pomiędzy Tak. sztuczną inteligencją a systemem sterowania faktycznie jest. No właśnie. A co się stanie, jeżeli ja to umrę? jeszcze poczekajcie, to jeszcze zanim dojdziemy do tych rozpatrywania i tej ciekawej hipotetycznej sytuacji, to wróćmy jeszcze wcześniej, bo jest jeszcze kwestia, co było pierwsze, jajko czy kura, to znaczy ty mi wysyłasz, że wszystko jest ok, ten puls, ale ty też Ale. musisz sprawdzić, czy ty umiesz mnie odczytać, bo jeżeli ty widzisz, że ja zasnąłem, ja odpadłem, nie wiem, ktoś przechodził, wyciągnął kabel nogą i ja ci nie mogę wysłać tych informacji, to ja właśnie też generuję jakiś sygnał, który się zmienia, nie wiem, albo taka piła, która rośnie, albo też taki puls. Jeżeli ty go nie widzisz, to mi odpowiadasz też pulsem o zaniżanej amplitudzie, nie? Mówisz, czyli informujesz mnie, ej, słuchaj, no ja ci wysyłam tutaj informację, że żyję, ale od ciebie nie mam sprzężenia zwrotnego. Ja wtedy mówię, cholercia, coś mnie nie słyszy w takim. No to kurczę, Wtedy ja widzę, że coś jest nie tak i robię reset. Tak, dokładnie. No, ale czyli generalnie rozpatrujemy sytuację, która zdarza się przy co drugim callu na odległość, tak zdanym. Ktoś kogoś nie słyszy, komuś Tak, mikrofon bardzo nie działa, tak, komuś Jesteś słuchawki. Tak, czyli i takie że sytuacje zdarzały się też tutaj w życiu. Więc jak mamy pewność, że ta komunikacja jest, to ja mówię, Dwustronna. tak, dwustronna, dokładnie, to ja mówię operatorowi, ej, słuchaj, tu można rzeczywiście tą sztuczną inteligencję A co mogłoby odpalić. się zdarzyć, gdyby... Ale jeszcze, przepraszam, jeden warunek, dobra? Jeszcze jeden warunek. To znaczy, ty też możesz stawiać żądania odnośnie pracy tutaj obiektu. Teresy też poniekąd, bo steruje to obiektem, nie? Możesz powiedzieć, że jesteś wybredną sztuczną inteligencją i nie będziesz na rozruchach pomagać pracować, tylko już jak dojedziemy w normalny punkt pracy. Tak? Nie będziesz, czyli żądasz pewnych warunków, jakie musisz spełnić. Nigdy nie widziałeś obiekt. takich wysokich temperatur, żeby ktoś żądał takiego chłodu w pokoju, więc Tak. nie wiesz, co masz z tym zrobić, Tak. więc informujesz, że to nie jest obszar twojej ekspertyzy, tak? Nikt ci nigdy takich danych nie pokazał. I przycisk załącz optymalizację w takich warunkach jest wyszarzony, że operator wie, że nie może załączyć optymalizacji sztucznej inteligencji w tych warunkach, ponieważ
to nie są warunki dla sztucznej inteligencji do pracy z tym procesem. Tak jest, czyli jeżeli nie ma komunikacji w jedną lub drugą stronę, jeżeli sztuczna inteligencja się obrazi, bo nie tak się umawialiśmy, nie na taką pracę obiektu, to automatycznie mam algorytmy w sobie, które to wykrywają i automatycznie odpinam sztuczną inteligencję od pracy. Może być nocna zmiana, Teresa może spać, więc wysyłam alarm do systemu sterowania, żeby Teresa widziała, że sztuczna inteligencja odpadła. A co się dzieje z setpointem, gdy sztuczna inteligencja odpada? No to jest dobre pytanie. Tu mamy kilka możliwych wariantów. Po No pierwsze- na pewno Tereska śledzi również Nie to. ma, ja śpię. Okej, ale przełączenie i zaalarmowanie Ciebie w momencie wyłączenia, automatycznego wyłączenia przez Konrada sztucznej inteligencji pozostawia ostatnią wartość, którą wprowadziła jest jedna sztuczna z opcji. inteligencję, Tak. ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, czasami się zdarza, że nie chcemy tego robić, to może być tak, że ostatni setpoint, który zdefiniowała Tereska, był w warunkach letnich i optymalizacja działała w taki sposób, że mamy już zimę i gdyby okazało się, że nie mamy śledzenia, czy Tereska nie śledzi tego, co ja wprowadziłem i wyłączona zostałaby optymalizacja, wprowadzone by zostały warunki jak dla lata, w warunkach zimowych. W związku z tym również nie byłoby to żądane. Tak, ale to właśnie, no to albo mamy taki bezpieczny setpoint, jak na przykład te 7 stopni. Jak dane 7 stopni, to naprawdę no, nikomu nie będzie, wszyscy to ten chód swój dostaną, najwyżej zapłacimy wyższy rachunek, tak? Więc albo tak, albo rzeczywiście ja cały czas to żądanie Teresy patrzę, co Ty chcesz i tak przesuwam je w stronę tego, co Ty chcesz i jak odpadniesz, to zostaje to ostatnie żądanie Twoje, jako Teresy, tak? Natomiast no dobrze, a załóżmy, że się odobraziłeś już, mam już odpowiedni zakres, nie wiem, obciążenia instalacji, przy której już wiesz jak pracować, to co, z automatu wtedy wchodzisz? Nie. Nie, Zawsze nie. o tym decyduje operator. Tak, jak już raz odpadniesz, to ponowne uruchomienie jest Czyli zawsze też ty. mam dodatkowy kolejny przycisk, w którym restartuję komunikację. Sprawdzam, czy już ta komunikacja między Wami jest prawidłowa, tak? Czyli dostaję zielone światło i wtedy, jeżeli stwierdzam, że już jest wszystko w porządku, oboje tutaj działać prawidłowo, no to mogę znowu przełączyć sterowanie na tryb sztucznej inteligencji. Tak jest, no bo tutaj w tej naszej trójce Teresa jest najważniejsza, dlatego że to Tak. ona bierze odpowiedzialność pełną za proces, dlatego musi mieć naprawdę komfort w pracy z takimi dodatkowymi algorytmami, że w pełni nad nimi panuje. Ten algorytm Często dla nie mnie zaskoczy. najważniejsze Nie? jest bezpieczeństwo, tak? Czyli, że nawet jeżeli załączę tą sztuczną optymalizację, to ja jestem pewna, że jeżeli coś się zadzieje, to po pierwsze reakcja będzie prawidłowa, czyli nie spowoduje przykładowo, że ta temperatura będzie, nie wiem, za wysoka i ja nie spełnię wymagań, które ode mnie jako do operatora są tutaj stawiane, czyli że ja mam zapewnić ten komfort, czyli dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i dopiero w drugim kroku istotne dla mnie jest spełnienie pewnych założeń, tak? Czyli ja chcę minimalizować ten koszt pracy tych urządzeń. Tak jest. Czyli tak już na zakończenie może podsumujmy, przy wdrożeniu sztucznej inteligencji, która też wpływa na proces, potrzebujemy zmodyfikować dwie rzeczy. Grafiki operatorskie, dodać taką grafikę, gdzie operator właśnie może zarządzać, czym może sterować sztuczna inteligencja i czy może być włączona, jaki jest status jej pracy, czy jest komunikacja. Widzi całą diagnostykę, Tak. To jest to. podejmowane decyzje, czasami skutki tych decyzji. Plus już na grafikach operatorskich dotyczących poszczególnych części procesu, poszczególnych urządzeń, które też mogą być sterowane przez AI, też widzimy status, czy Tak. urządzenie pracuje na rękę, w pełni Teresa odpowiada wtedy za to, w trybie automatycznym ja odpowiadam, czy w trybie sztucznej inteligencji Łukasz odpowiada. Zawsze Ty odpowiadasz, bo Teresa nawet wysyłając komendy otwórz zawór, musi to przejść przez Ciebie, czy ja, zawsze to przechodzi przez Ciebie, więc wszystkie te funkcje, wszystkie te czynności są również archiwizowane. Tak, czyli to jest część grafik operatorskich, plus ewentualnie dodanie alarmów, dodanie alarmów, żeby operator widział, jak Łukasz odpadnie, tak, czy wróci do życia, to żeby to było widać. No i najważniejsze zmiany w samym systemie sterowania, nieduże, ale potrzebne, czyli dodanie takiego jednego algorytmu patrzącego, czy Łukasz żyje, ale także wysyłającego sztucznej inteligencji też ten sygnał pulsujący.
oraz algorytmów, które będą decydowały o tych statusach pracy, czyli patrzyły, co Teresa ustawiła na tych guziczkach na grafice operatorskiej, zestawiały to z gotowością pracy sztucznej inteligencji i wtedy przestawiały wajchę już w samym układzie, w samej pętli regulacji pojedynczego parametru, jakim jest na przykład temperatura wody lodowej. Nie? W samej tej jednej pętli mówiły, czy setpoint ma być brany od Łukasza, czy od Teresy. Nie jest to wbrew pozorom skomplikowane, ale trzeba zrobić to dobrze, bo jak o jednym elemencie się nawet zapomni, to, no to możemy mieć poważniejsze skutki. A jak zrobimy to dobrze, to że nawet jeżeli ta sztuczna inteligencja czasami jakąś głupotę wyśle, to nie będzie to miało wpływu negatywnego na proces. Będzie to po prostu bezpieczne. To już sprawdziliśmy na ponad 200 takich projektach optymalizacyjnych. I ani razu jeszcze nie mieliśmy problemów z takim setupem. Tak, to jest dobrze wygrzany pomysł. Tak. To co? Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję też Teresa za gościnny Miło występ. było Was gościć. Tak jest. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Tak jest. Zobaczymy. I do zobaczenia. Dzięki.